Witam Was w kolejnej odsłonie Tweet Weeka, czyli szybkiego przeglądu najciekawszych wydarzeń ostatnich kilku dni. 1, 2, 3, nie przedłużając, startujemy. Alarm na Kremlu. Rosyjski prezydent Władimir Putin dostał ponoć zawału. Czy to celowy zabieg przed zbliżającą się kampanią wyborczą, czy może testerzy nie sprawdzili dobrze posiłków prezydenta? Polska stara się odblokować unijne fundusze, a to zadanie wiąże się z reformami i skoordynowanymi działaniami nowego rządu. Wzrost cen surowców energetycznych w Europie rysuje przed politykami kolejne wyzwania w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Kreml poszukuje nowych sojuszników, co wpływa na geopolityczną równowagę światowych sił. Putin i kremlowska wierchuszka znowu straszą globalną wojną nuklearną. To tylko wstęp do dzisiejszych newsów, więc zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się jeszcze więcej. Zapraszam. Na jednym z kanałów Telegramu pojawiły się doniesienia o rzekomym zdarzeniu związanym z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Według informacji udostępnionych na jednym z polskich portali, w Moskwie miało dojść do sytuacji, w której rosyjski włodarz doznał ataku serca. Miał on być na tyle poważny, że musiano poddać go reanimacji. Całe wydarzenie rozegrało się według doniesień w niedzielę po godzinie 21 czasu moskiewskiego, czyli 22 czasu środkowoeuropejskiego. Informacje, na które się powołano, pochodzą z kanału o nazwie Generał SWR na platformie Telegram, którego autor lub autorzy pozostają anonimowi. Według tego źródła oficerowie ochrony pełniący służbę w rezydencji prezydenta mieli usłyszeć hałas i odgłosy upadku dochodzące z sypialni Władimira Putina. Po wejściu do pomieszczenia ochroniarze mieli zobaczyć prezydenta leżącego na podłodze, a także przewrócony stolik, na którym znajdowały się posiłki i napoje. Czyli może jednak ktoś doprawił kolację prezydenta tuż przed podaniem. Okej, koniec z żartami. Według opisu zamieszczonego na kanale Generał SWR, Putin miał znajdować się w stanie konwulsji. W odpowiedzi na te wydarzenia wezwano lekarzy, którzy przystąpili do reanimacji prezydenta po zdiagnozowaniu nagłego zatrzymania akcji serca. Pomoc medyczna miała zostać udzielona na czas, a Putin miał odzyskać przytomność. Obecnie prezydent Rosji ma być w stanie stabilnym i nadzorowany jest przez zespół medyczny. Został on ponoć przetransportowany do specjalnego pomieszczenia, które wyposażeniem przypomina salę intensywnej terapii. Co prawda nie jest jasne, kto zarządza kanałem Generał SWR, ale niektóre źródła sugerują, że może to być osoba wywodząca się z rosyjskich służb, czyli środowisk mających dostęp do informacji, o których zwykli śmiertelnicy nie mają zazwyczaj pojęcia. Czy te informacje będą miały pokrycie? Dowiemy się prawdopodobnie niebawem, albo nigdy. Polska znajduje się obecnie w impasie, który uniemożliwia jej skorzystanie z miliardów euro przeznaczonych na inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Głównym źródłem tego konfliktu jest spór dotyczący praworządności między Polską a Komisją Unii Europejskiej. Opozycja od dawna zapewnia, że po objęciu władzy będzie dążyć do ich jak najszybszego odblokowania. Choć eksperci ostrzegają, że to zadanie wcale nie będzie ani tak proste, ani tak szybkie, jak obiecywano nam podczas kampanii wyborczej. Oby tym razem eksperci się mylili. Wyniki wyborów parlamentarnych sugerują możliwą zmianę władzy w Polsce z Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą jako potencjalnymi twórcami nowego rządu. Odblokowanie unijnych środków będzie wymagało od nowego rządu podjęcia skoordynowanych i precyzyjnych działań. Reforma sądownictwa jest kluczowym wyzwaniem dla nowego rządu. Konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w systemie sądownictwa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz przywrócenie niezawisłości sędziów. Te obszary wydają się być najbardziej newralgicznymi kwestiami sporu w kontekście praworządności. Wywiązanie się ze zobowiązań międzynarodowych jest kolejnym priorytetem. Nowy rząd z pewnością musi przestrzegać ustaleń międzynarodowych, co jest kluczowe, aby zapewnić zgodność działań Polski z wartościami i standardami Unii Europejskiej. Wyraźnie istotnym elementem jest również budowanie efektywnego dialogu z Komisją Europejską. Nowe polskie władze muszą pracować nad porozumieniem, które umożliwi odblokowanie unijnych środków. Opóźnienia w tym procesie mogą wywołać kolejne negatywne skutki dla naszej gospodarki. Sprawa tych funduszy jest tym bardziej istotna, że mogłyby być one wykorzystane na inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, edukację oraz ochronę środowiska, co jest niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju naszego kraju. Ponadto istnieje kilka prawdopodobnych scenariuszy w odniesieniu do odblokowania unijnych środków dla Polski. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że nowy rząd będzie w stanie osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską w ciągu kilku miesięcy.
miesięcy. W takim przypadku Polska mogłaby otrzymać pierwszą transzę środków z KPO w połowie 2024 roku. Możliwe jest również, że odblokowanie unijnych środków zajmie więcej czasu. W takim przypadku Polska mogłaby otrzymać środki dopiero w 2025 roku lub później. Niestety istnieje również ryzyko, że odblokowanie tych środków może się okazać niemożliwe. Jedno wydaje się być natomiast pewne. Odblokowanie unijnych środków dla Polski będzie wymagało zaangażowania i determinacji nowego rządu, będąc jednocześnie bardzo ważnym egzaminem jego skuteczności w działaniach i sukcesywnego wypełniania złożonych wcześniej obietnic wyborczych. Jak będzie, czas pokaże, ale rząd ten będzie musiał podejmować trudne decyzje oraz wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi w dialogu z Unią Europejską. Natomiast my jako naród musimy za wszelką cenę dążyć do rozwiązania tego sporu, tak aby Polska mogła skorzystać z należących się jej funduszy, które są bardzo istotne dla naszego rozwoju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został oskarżony przez nigeryjskie media o zakup willi w Egipcie dla swojej teściowej obok rezydencji Angeliny Jolie. Rosyjska prasa szybko podchwyciła te doniesienia, oskarżając go o malwersację i wydawanie zachodnich pieniędzy. Biuro prezydenta zaprzeczyło tym informacjom, twierdząc, że rodzina Zełenskiego nie posiada żadnej nieruchomości w Egipcie. Gazeta podała, że willa ta znajduje się w tzw. mieście milionerów obok rezydencji Angeliny Jolie. Ukraińskie Centrum Walki z Dezinformacją uważa, że za te doniesienia wprowadzające w błąd odpowiada rosyjska machina propagandowa i jednostki hakerskie rozsiewające takie fake newsy w sieci. Szczerze mówiąc, już parę razy czytałem takie komentarze pod swoimi materiałami, a w szczególności pod filmami dotyczącymi tematyki związanej z Rosją lub Ukrainą. Warto dodać, że nigeryjska gazeta usunęła kontrowersyjny artykuł, a część z niego została przytoczona przez jedną z amerykańskich gazet. Biuro prezydenta stanowczo odrzuca oskarżenia. Dodatkowo, jak ustalono, nigeryjski dziennikarz, autor artykułu, wywołuje wiele kontrowersji, a niektóre dostępne informacje sugerują jego powiązania z rosyjską kampanią dezinformacyjną, mającą na celu skompromitowanie prezydenta Zełenskiego. Ostatnio w wielu social mediach i generalnie przestrzeni medialnej pojawiło się również wiele innych materiałów dotyczących Zełenskiego lub jego najbliższej rodziny, co wskazuje na skoordynowaną kampanię prowadzoną przez rosyjskie służby, że nie od dziś wiadomo, iż Ukraina miała i faktycznie ma poważne problemy z korupcją. I nawet dlatego nie trudno wyspecjalizowanym służbom zrobić nagonkę również na ukraińskiego prezydenta. W 2023 roku, a konkretnie w okresie jesienno-zimowym, Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami w kontekście przygotowań na zbliżający się okres grzewczy, zwłaszcza w obliczu ryzyka przerw w dostawach gazu z Rosji. Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie alternatywnych źródeł dostaw gazu, a mianowicie konieczność znalezienia sposobów na zwiększenie importu gazu z innych krajów, takich jak na przykład Norwegia, Azerbejdżan i Katar. Jednakże osiągnięcie tego celu wiąże się z trudnościami i kosztami. Należy również wprowadzić środki zapobiegawcze zachęcające przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe do oszczędzania gazu. To wyzwanie może być szczególnie trudne w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na energię rośnie. Władze unijne muszą opracować plany na wypadek całkowitego przerwania dostaw rosyjskiego gazu. Te plany powinny zawierać środki takie jak ograniczenie zużycia gazu przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej z innych źródeł. Warto również podkreślić, że w 2023 roku ceny energii elektrycznej w Europie osiągnęły rekordowe poziomy, głównie z powodu wzrostu cen gazu ziemnego spowodowanych konfliktem na Ukrainie. Podniesienie cen gazu miało bezpośredni wpływ na ceny energii elektrycznej, co odczuwały i odczuwają gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Unia Europejska podjęła stosowne środki w celu złagodzenia skutków wzrostu cen, w tym uruchomienie mechanizmu solidarności energetycznej, zwolnienie z podatku VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz przyznanie subwencji przedsiębiorstwom. Niestety prognozy wskazują, że ceny energii elektrycznej w końcu 2023 roku i początku 2024 wciąż pozostaną na wysokim poziomie ze względu na kontynuację konfliktu na Ukrainie i jego wpływ na ceny gazu ziemnego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rosyjska prywatna firma wojskowa Redut wyprze i przejmie kontrolę nad grupą Wagnera. Redut, która jest aktywna na Ukrainie, zyskała na znaczeniu po nieudanym buncie Jewgenija Prigorzyna przeciwko Władimirowi Putinowi. Prowadzi ona intensywną kampanię rekrutacyjną, korzystając z mediów społecznościowych i nawiązując kontakty z byłymi żołnierzami rosyjskich sił zbrojnych, najemnikami oraz osobami z przeszłością kryminalną. Istnieją również podejrzenia, że może współpracować z rosyjskimi służbami
grupami specjalnymi w celu pozyskiwania nowych członków. Informacje wywiadu sugerują, że GRU może finansować i nadzorować działalność grupy Redut. Warto podkreślić, że najemnicy należący do tej grupy aktywnie uczestniczą w walkach na różnych terenach Ukrainy, zwłaszcza po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Brytyjski raport wywiadowczy informuje, że grupa Redut liczy obecnie ponad 7 tysięcy członków. Podsumowując, rola tej formacji najemniczej podczas rosyjskich działań wojskowych rośnie i ma coraz większe znaczenie na Ukrainie oraz poza jej granicami. Jeśli powiązania Redut z GRU zostaną potwierdzone, może to mieć znaczący wpływ na politykę międzynarodową Rosji. Podejrzewa się, że firma ta będzie kontynuować działania służące interesom Kremla, co stanowi ważny element analizy obecnej sytuacji geopolitycznej i tak już mocno skomplikowanej. Przed wyborami parlamentarnymi w Polsce ceny paliw na stacjach były wyjątkowo niskie, co wywołało zdziwienie ekspertów i zadowolenie kierowców. Obawy o wzrost cen po wyborach, oznaczających podwyżki o ponad złotówkę na litrze, nie sprawdziły się, przynajmniej na razie, a eksperci zauważają umiarkowany wzrost cen paliw. Tak jak wspomniałem, podczas kampanii wyborczej ceny paliw utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie, mimo że na rynku światowym surowce stawały się droższe, a wartość złotego spadała. Obecnie na niektórych stacjach ceny paliw nadal wydają się dość niskie, ale średnia cena oleju napędowego wynosi 6 zł i 16 groszy za litr, co oznacza wzrost o 6 groszy w ciągu tygodnia. Podobnie sytuacja ma się z benzyną, która podrożała na niektórych stacjach od 2 do 6 groszy na litrze w tym samym okresie i średnio kosztuje teraz 6 zł 8 groszy za litr. Eksperci zatem podtrzymują swoje prognozy, przewidując umiarkowany wzrost cen paliw wynikający z ograniczonej podaży paliw po stronie producentów w Polsce oraz wzmożonej sprzedaży na stacjach. Warto zaznaczyć, że sytuacja na rynku paliw jest zmienna i zależy od wielu czynników, takich jak kursy walut, cena ropy naftowej na rynku światowym oraz sytuacji geopolitycznej i innych czynników. Dlatego raczej nie ma się co spodziewać nagłych i spektakularnych obniżek, choć kto by ich sobie nie życzył. Tym bardziej, że kraje OPEC specjalnie ograniczyły w ostatnich czasach produkcję, aby utrzymać cenę na korzystnym dla siebie poziomie. No chyba że ktoś wreszcie wprowadzi napędy jak w sławnej serii Powrotu do przyszłości, przez co dosłownie i w przenośni pojedziemy na skórce od banana. Tego i wam, i sobie życzę. Fińska policja obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia gazociągu Baltic Connector, skupiając swoją uwagę na 2 dużych statkach transportowych. Jeden z nich pływa pod banderą Hongkongu, natomiast drugi to rosyjski barkowiec o napędzie nuklearnym, który ma długość 260 metrów i pochodzi z Murmańska. W poniedziałek estoński dziennik doniósł, że statek pod banderą Hongkongu zwolnił, gdy zbliżał się do gazociągu podczas przepływania przez Zatokę Fińską. Uszkodzenie infrastruktury morskiej, w tym estońsko-fińskiego gazociągu Baltic Connector oraz kabli komunikacyjnych na Bałtyku, wzbudza duże obawy, ale prezydent Estonii wyraził pewność co do zdolności obronnych swojego kraju przed hybrydowymi zagrożeniami, podkreślając jednocześnie, że nie ma powodu do nadmiernej niepewności, że wszystkie służby pracują nad wyjaśnieniem, co dokładnie się stało i kto lub co podnosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Uszkodzenie gazociągu Baltic Connector, które miało miejsce w strefie ekonomicznej Finlandii, jest obecnie klasyfikowane jako poważny niszczycielski akt dywersji, który został spowodowany siłą mechaniczną. Jedną z hipotez jest to, że kotwica statku handlowego, która była opuszczona i ciągnięta po dnie, mogła spowodować wspomniane uszkodzenie. W chwili obecnej ewentualne działania pirotechniczne zostały wykluczone. Fińska służba wywiadu i kontrwywiadu, która jest zaangażowana w wyjaśnienie okoliczności tego incydentu, nie wyklucza możliwości, że za aktem sabotażu stoi inny kraj. Choć ostatnie doniesienia o rzekomym zawale mogą pokrzyżować kolejne plany Putina dotyczące podróży zagranicznych, to faktem jest, iż ostatnimi czasy rosyjski prezydent zaczął częściej podróżować poza granice rządzonego przez siebie kraju. 12 października odwiedził Kirgistan, a tydzień później udał się do Chin. Otrzymał również kolejne zaproszenie do Wietnamu. Choć data tej podróży nie jest jeszcze znana, to wietnamska agencja informacyjna donosi, że Putin przyjął owo zaproszenie z radością.
Wizyta w Pekinie w dniach 17-18 października była drugą podróżą zagraniczną Władimira Putina od momentu wydania w marcu 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazu jego aresztowania. Była to także pierwsza podróż prezydenta poza obszar byłego Związku Radzieckiego od tego czasu. W Chinach Putin wziął udział w forum, które skupiało się na kwestiach gospodarczych oraz spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, mając jednocześnie okazję do odświeżenia kontaktów z innymi krajami, w tym z Wietnamem, który jest jednym z kluczowych partnerów Rosji w Azji. Hanoi jest regularnym i ważnym nabywcą rosyjskiej broni, o czym poinformował Reuters. Prezydent Wietnamu zaprosił Władimira Putina do odwiedzenia Wietnamu w najbliższym czasie, a zaproszenie zostało przyjęte. Putin nie tylko zgodził się na zaproponowaną wizytę, ale także zaprosił wietnamskiego przywódcę na spotkanie w Moskwie. Szczegóły tej wizyty nie zostały jeszcze ustalone, ale obaj politycy wyrazili zgodę na poszerzenie współpracy w wielu dziedzinach handlu, związanych m.in. z bezpieczeństwem i obroną. Należy tu nadmienić, że obecnie około 80% arsenału Wietnamu pochodzi z Rosji, a oba kraje rozważają możliwość zawarcia nowych umów o charakterze zbrojeniowym. Oczywiście ewentualne spotkanie obu przywódców na terenie Wietnamu będzie możliwe, ponieważ kraj ten nie podpisał statutu rzymskiego i tym samym nie jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Trybunału w Hadze. Pozostając jeszcze przez chwilę w tematyce rosyjskiej, to ostatnie ostrzeżenia wysłane przez tamtejszych włodarzy dotyczące globalnego konfliktu z użyciem broni nuklearnej budzą jak zwykle pewne zaniepokojenie. Chociażby ze względu na fakt, że ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow zaalarmował, iż dostarczenie przez Stany Zjednoczone rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę jest strasznym błędem i może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych konsekwencji. Ostrzegał, że Waszyngton podżega do bezpośredniej konfrontacji między NATO a Rosją. Podkreślił, że konsekwencje tego kroku będą poważne i zaszkodzą stosunkom między Rosją a USA. Władimir Putin także skomentował dostawy broni na Ukrainę, stwierdzając, że jedynie przedłużają konflikt, podkreślając jednocześnie, że Rosja jest gotowa na obronę przed takimi i innymi atakami. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu z kolei wyraził obawy co do działań państw NATO, które jego zdaniem ćwiczą nuklearne uderzenie na terytorium Rosji. Szojgu zaznaczył, że rosyjska armia wzmacnia swoje zachodnie granice w odpowiedzi na te działania. Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji, może tym razem trzeźwy, również wyraził obawy co do globalnego konfliktu, ale skoncentrował się na konflikcie na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w kontekście wojny Izrael kontra Hamas. Miedwiediew ostrzegł, że istnieje ryzyko, że konflikt ten może rozprzestrzenić się na cały region, a nawet doprowadzić do globalnej wojny. Tego typu ostrzeżenia sugerują narastające napięcie międzynarodowe i obawy co do możliwego wybuchu większego konfliktu o skali globalnej. Warto zaznaczyć, że wszelkie kroki i działania na płaszczyźnie międzynarodowej powinny być podejmowane w sposób odpowiedzialny i mając na celu uniknięcie totalnej eskalacji. Pomimo tego, jak możemy zauważyć od kilku lat, a może nawet od całej ostatniej dekady, przywódcy światowych mocarstw zaczęli się zachowywać jak mali chłopcy w wyjątkowo ignorancki sposób, który niestety prowadzi do dalszych napięć. Podsumowując dzisiejsze informacje, z pewnością dla nas Polaków w ramach tych niekończących się wyzwań, z jakimi wciąż musimy się mierzyć, niezmiernie istotne jest odblokowanie unijnych funduszy, co wymaga reform i skoordynowanych działań nowego rządu. Wzrost cen surowców energetycznych stanowi kolejny problem w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, nas Europejczyków szczególnie w obliczu zbliżającej się zimy. To, że Kreml poszukuje nowych sojuszników i może wpłynąć to na geopolityczną równowagę, ale komentarze tamtejszych władz dotyczące zagrożenia wojną globalną wciąż dają przynajmniej mnie sporo do myślenia. Można więc stwierdzić, że świat i wraz z nim my ludzie wciąż gnamy do przodu narażeni na ciągłe zmiany i niekończące się wyzwania, tylko oby się nie okazało, że z tego naszego owczego pędu nagle zostaniemy wyrwani przez nuklearny grzybek, bo to zdecydowanie byłoby słabym happy endem, musicie przyznać. Tyle na dziś, serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną i do następnego Tweetweeka. Cześć!